Siema, witam w kolejnym gameplayu z Nintendo Switch OLED. Dzisiaj zaprezentuję Wam dwie gry, jakimi będą Turok 1 oraz Turok 2. I to nie są te wersje z Nintendo 64 znane, tylko to są wersje gry, to jest tak zwany ten remaster, czyli po prostu te wersje, które zostały wydane już stricte normalnie na konsolę i nie jest to żaden ekskluzyw Nintendo, ponieważ te gry są dostępne również na konsolach innych, tak? Czyli na PlayStation, na Xboxie chyba też, nawet na PC możliwe, że też. Zresztą Turok nigdy nie był grą ekskluzywną, bo zarówno oryginalny Turok 1, jak i 2 to te gry były dostępne na komputerach. No i na Nintendo 64, na PlayStation nie były nigdy. Więc to jest Turok 1, to nie jest początek gry, to jest drugi level, bo pierwszy już sobie przeszedłem w międzyczasie. I ta gra w ogóle została ostatnio dodana do Nintendo Switch Online w wersji tej rozszerzonej, czyli tam, gdzie są gry na Nintendo 64. No i się ucieszyłem, pomyślałem, że sobie w końcu pogram w tego Turoka właśnie w wersji na Nintendo 64, ale niestety okazało się, że ta gra w tej wersji na Nintendo 64 jest kompletnie niegrywalna w dzisiejszych czasach, bo wyobraźcie sobie, że tam do chodzenia służyła prawa gałka, natomiast lewą się celowało, czyli coś dla osób leworęcznych może do ogarnięcia, dla mnie totalnie nie. I ponadto nie dość, że celowało się lewą gałką, to jeszcze było inwersacyjne celowanie, czyli góra to dół, a dół to góra. Czyli tak jak manetka w samolocie. Więc to było nie do przyjęcia. No ale akurat szczęśliwie złożyło się, że akurat w bardzo bliskim czasie od tego, jak ta gra została dodana w tym Nintendo Online, to pojawiła się fajna promocja właśnie na tego Turoka i on był chyba za 16 zł jedynkę kupiłem, a za 24 zł dwójkę, więc ale go rozwaliło, nie wiem nawet dlaczego, chyba tam jakaś beczka była i przypadkowo w nią trafiłem, więc za 40 zł dałem za te dwie gry. Czy dużo, czy mało? Nie jakoś mało mi się wydaje. Jest to jakaś tam kwota. Gdzie mnie przenieść? Nie jest to jakaś bardzo mała kwota. 40 zł za dwa takie starocie. Ale do przeżycia mi się wydaje. Zwłaszcza, że te gry przez dość długi czas nie miały jakiś tam... mam tylko 3 kule do shotguna. Te gry przez jakiś dość długi czas nie było na nie promocji, więc skorzystałem po prostu z tej promocji, jak się nadarzyła okazja, krótko mówiąc. Dlaczego nie mogłem go trafić? I te gry są dość takie typowe dla staroszkolnych gier, czyli apteczki, życie się samo nie odnawia. Jest tu bardzo mało leveli, ale za to są duże te levele. No i generalnie zasada w Turokach jest taka, że tutaj trzeba zbierać takie klucze do kolejnych leveli. I jak uzbieramy już te klucze, to wówczas w takim hubie, w takim jakby głównej lokacji możemy odblokowywać portale do kolejnych leveli. I tak to mniej więcej wygląda. Tam jakiś dinuś sobie biega. Teraz nam nic nie jest w stanie zrobić, bo jesteśmy na schodkach. Więc fajnie go poskładało. Więc tak to wygląda. A generalnie gra w samym stylu rozgrywki jest bardzo, bardzo przyjemna, taka staroszkolna. Ale mnie dziabnął. To akurat jest super, tylko właśnie najgorsze jest, że trochę się błądzi i jest trochę backtracking, bo jak gdzieś tam ominiemy jakiś klucz,
to musimy później go szukać, bo na przykład potrzebne są 3, znaczy zawsze chyba tak jest, że potrzebne są 3 klucze do otwarcia danego levela. Ja na przykład w pierwszym świecie można znaleźć klucze do otwarcia levela drugiego i trzeciego. No i ja właśnie znalazłem wszystkie potrzebne do otwarcia levela drugiego. Natomiast do otwarcia levela trzeciego znalazłem tylko 2 z 3, czyli jednego mi brakuje. Musiałbym teraz cały pierwszy świat przejść jeszcze raz i szukać tego jednego brakującego kluczyka, więc to jest troszkę to może irytować niestety. No i jeszcze, no ale mnie przesiekali. Z czego on strzela? Oczywiście sterowanie jest na joyconach średnio wygodne. Lepiej grać na Pro kontrolerze albo na jakimś takim właśnie wygodniejszym padziku. Co jeszcze chciałem powiedzieć? No generalnie gra jest fajna, tylko ten backtracking właśnie. Jeżeli pominiemy jakiś kluczyk, to potem musimy dymać niestety z powrotem i szukać. No i też amunicję bardzo trzeba dbać w tej grze, bo tutaj niestety często może być tak, że będzie nam kul brakować. Też możemy sobie podejrzeć taką właśnie mapkę. Oni się chyba tutaj respawnują, mi się wydaje. Bez końca. No dobra, więc to jest Turok 1. A no i tutaj w jedynce jest kiepski system zapisu gry, bo musimy niestety zapisywać grę tylko w takich specjalnych portalach do tego przeznaczonych, więc ja teraz przez te kilka minut prezentacji nawet nie znalazłem takiego portalu. Generalnie są chyba 2 takie portale na każdy level, więc naprawdę jest sporo biegania. No i tak, mam wrażenie, że tutaj się wrogowie respawnują bez końca, więc teraz przejdźmy do drugiej części gry. Więc odpalamy Turoka 2. Pamiętam, że miałem tą grę na PC-cie, chyba z CD Action, miałem pełną wersję kiedyś tej gry. Weźmy na easy, bo te stare gry to są trudne. Więc będziemy mieli jakieś intro wprowadzające nas do gry, które pozwolę sobie pominąć. Fabuła w takich grach to jest, jak nie trudno się domyślić, tylko na siłę wplecionym dodatkiem. Więc tak się zaczyna. 2 zaczyna się od jakiejś katastrofy generalnie. Ktoś powinien wyskoczyć na nas. Ale nikt na nas nie wyskoczył. Może dlatego, że gramy na easy, to nikt na nas nie wyskoczył zaraz. Tu jest trochę inne sterowanie, bo tam się B skakało. Y się włączała mapę, tu się mapę włącza X-em, a skacze się ZL. Czyli troszkę inaczej, kurczę. A i tu jest beczka, w którą trzeba strzelić. No co jest? Z łuku, no to jest idiotyczne, nie? Że strzelając w beczkę z łuku to ona wybucha, ale strzelając z jakiegoś takiego energetycznego pistoleciku to nie wybucha. Kurczę, nie mogę się przestawić na to sterowanie, bo wydaje mi się, że generalnie w jedynce sterowanie było bardziej intuicyjne. Bo tutaj skakanie za pomocą ZL to jest, powiem szczerze, takie sobie. Czy ja tam doskoczę w ogóle? Nie, chyba nie. Nie, drabinka jest, także nie muszę nawet. 2 jest podobnie tak jak 1, czyli mało leveli, ale są te levele bardzo, bardzo duże. O, to jest jak... A, no i właśnie co jest, czym się różni 1 od 2? O, ale fajnie go poskładało. Tym się różni przede wszystkim, że o właśnie, level to key, czyli tu tak samo musimy zbierać klucze, żeby później otwierać A spróbujmy go właśnie pociąć, mu mordę. O, ale mnie. No na easy rzeczywiście dużo mi nie zabrało, bo mnie zranił, a tylko 2 HP mi zabrało. A tutaj co, da się tu kucnąć? A, automatycznie się kuca, ok. Nie musiałem się jakoś specjalnie wysilać. O, i mamy klamkę, taką już zwykłą. Bez... A co to, kwas jakiś? Nie, no nie, chyba nie.
Tak się wydarł, jakby kurczę go poparzyło, ale nie. Dobra. Coś otworzyliśmy. No właśnie, podobno w tej dwójce się jeszcze bardziej błądzi niż w jedynce. Więc może być to jeszcze bardziej upierdliwe tak naprawdę. Tutaj się chyba nie da wejść. Nie. I właśnie co chciałem powiedzieć, że miałem kiedyś Turoka 2 w CD Action, pełną wersję i próbowałem nawet w niego grać, ale właśnie coś mi nie szło. Pamiętam, że chyba na samym początku się zaciąłem, bo właśnie z tego energetycznego pistolecika strzelałem w tą beczkę i ona nie wybuchała. To myślałem, że się jej nie da po prostu wysadzić, bo nie sądziłem, że strzałą z łuku zwykłą można wysadzić, no bo to trochę nielogiczne jest, no nie? Więc pamiętam, że wtedy jakoś, no, nie zrobiłem kariery. Jakąś latarkę dostaliśmy. No i tutaj jak widać podświetlają nam się... O, ktoś jest. No i czym się zasadniczo ta gra różni od jedynki, to tym, że w jedynce oprócz... O, dziewczynka jakaś tu jest. To ja tam uwolnić. Że w jedynce oprócz tego, że były dinozaury, to walczyliśmy też z ludźmi. A tutaj nie ma ludzi w dwójce. Tutaj w dwójce walczymy tylko i wyłącznie z dinozaurami. Także to takimi bardziej zmutowanymi, bo one są takie antropomorficzne, kurczę, te dinozaury troszeczkę. Więc w tej grze, jeżeli ktoś jest właśnie zwolennikiem strzelania do ludzi, to jakby ktokolwiek nie brzmiało, to tutaj w tej grze nie uświadczymy właśnie ludzi. No chodź, dziewczynko. Oj, dziewczynkę uratowaliśmy. Czyli takie widać, jak mamy kościki różnego rodzaju właśnie, żeby uratować 4 dzieci. Mamy na razie jedno. No. Te kurcze krzyżyki to mi się kojarzą z jakimś Quake 3 Arena. Jeszcze pamiętam, miałem na Nintendo 64 Turok Rage Wars. To była taki Turok na arenach. Możecie sobie znaleźć mój stary filmik, w którym pokazuję gameplaye na Nintendo 64. To tam właśnie pokazałem tą grę. No i w wersji na Nintendo 64 to niestety miał skopane sterowanie, bo podobnie tak jak oryginalny Turok na Nintendo 64, czyli prawą gałką chodzimy, a lewą gałką celujemy, czyli totalnie jeszcze inwersacyjne sterowanie, czyli w ogóle nie do ogarnięcia dla mnie, no nie wiem jak dla innych, ale dla mnie totalnie nie do ogarnięcia. Gdzieś tu pobłądziłem, także chyba będę kończył tą prezentację, więc jedynka bynajmniej na tym filmiku wypadła korzystniej, bo w dwójce jak widać są tylko jakieś takie ciemne, znaczy może nie ciemne, ale wąskie korytarzyki. Oj, zginąłem. Nie za bardzo jest tu co oglądać. Także jedynka wypadła trochę korzystniej, ale podobno dwójka jest lepsza, no nie wiem. W jedynkę trochę więcej jak na razie pograłem. Jak na razie jedynka bardziej mi się podoba. Więc zobaczymy. Na pewno chciałbym przejść przynajmniej jedynkę. Więc to jest Turok 1 i 2 w wersji HD. Sterowanie współczesne. Bo ta wersja chociaż kurczę, może bym ją tak na szybko pokazał, bo nie wiem, czy to było w tym Major. W ogóle to jest bez sensu, że podzielili to Nintendo 64, tą aplikację na Major i na zwykłą. Tak jakby w tej zwykłej nie było wcześniej dodawanych gier, w których była jakaś tam przemoc. A tu dali Turoka i Perfect Darka. A w tym zwykłym jest GoldenEye, jest jakiś... jest taka gra z takim komandosem, gdzie też się dość brutalnie zabija, więc totalnie bez sensu moim zdaniem. Więc tylko tak na szybko zobaczmy sobie tego Turoka w wersji na Nintendo 64. No jak widać tu już jest tam typowa mgła. No jest w 4:3, mamy te dodane boki. No i tak jak widać, no nie widać, bo jest dość ciemno u mnie tutaj, bo to nagrywam późną w nocy. Ale prawą gałką się chodzi. A lewą się rozglądamy. No i jest inwers, niestety jest inwers. I powiem szczerze, ja nie jestem w stanie tego ogarnąć. Ja nawet na tą kładkę nie jestem w stanie wejść. Masakra jest. Dlatego kurczę, no
No, nawet nie udaje. No, musicie mi uwierzyć na słowo. Jest masakra z tym sterowaniem. Także, no i zresztą widać, że rozdzielczość jest bardzo niska, wszystko jest rozmyte, no i ta mgła, nie? W tej wersji takiej zremasterowanej tej mgły tak nie było za bardzo widać. Więc to tak tylko jako ciekawostka. Mogę go jakoś? A, dostał kosę, dobra. Więc tak wygląda wersja na Nintendo 64. Jak dla mnie totalnie niegrywalna w dzisiejszych czasach. To wszystko, dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, cześć.